Rok czasu upłynął od ostatniej aktualizacji dotyczącej remake'a, jaką opublikowałem u siebie na kanale. 12 miesięcy to bardzo dużo czasu, co zresztą widać po naprawdę ogromnej ilości artykułów, ciekawostek, grafik oraz aktualizacji, jakie w międzyczasie się pojawiły. Aby uniknąć więc w tym odcinku dokładnego roztrząsania tematów, które miały miejsce już dość dawno temu, postanowiłem tylko pokrótce omówić to, co działo się wcześniej i skupić na wieściach z ostatnich miesięcy. Film ten będzie zatem podzielony na dwie części. Pierwszą, w której omówię najważniejsze tematy, jakie pojawiły się od kwietnia ubiegłego roku, czyli kiedy powstał ostatni odcinek serii o Gothic Remake, oraz drugą, w której przeanalizujemy sobie pozostałe wydarzenia ostatnich miesięcy, zaczynając od grudnia. Tych wszystkich z Was, których interesuje tylko ta druga część, zapraszam do przewinięcia materiału do wyświetlonego właśnie momentu. Pozostałych, którzy chcieliby razem ze mną podsumować sobie wszystko, co się wydarzyło przez ostatni rok, zapraszam do części pierwszej. Zaczynajmy. Omówmy sobie na początek najważniejsze wydarzenia i aktualizacje, jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Z pewnością były to więc publikowane na jednym z kanałów THQ podcasty w rolach głównych z Kajem Rosenkrancem i Reinhardem Policze, czyli odpowiednio kompozytorem gry oraz dyrektorem studia Alchemy. Oprócz tego istotne były na pewno wszystkie nowe grafiki, trailer jaki zagościł na Gamescomie, a także co chyba najistotniejsze, zamknięty pokaz gameplayu, jaki odbył się po wakacjach. Ale po kolei. 30 maja pojawiły się na Discordowym community tajemnicze fotografie z Kajem, które jak się okazało już dzień później stanowiły zapowiedź do nadchodzącej pierwszej części serii podcastów o Gothic Remake prowadzonych przez wspomnianego Kaja oraz Reinharda. Podcast zrealizowany został w zaskakująco klimatyczny sposób, miał też zresztą ciepły odbiór wśród całej społeczności. Zawarty został tam naprawdę ogrom ciekawostek, które w luźny sposób twórcy dosłownie co chwilę wplatali, jak na przykład odgłosy kretoszczura pojawiające się podczas rozmowy, fragmenty muzyki, jaka pojawi się na trasie z placu wymian do starego obozu, czy też możliwość po raz pierwszy odsłuchania nocnego soundtracku z tego największego i najstarszego obozu. To jednak nie koniec, bo twórcy przyznali, że z oryginalnej gry oprócz kilku surowych zasobów graficznych nie ostało się nic i wszystko tak naprawdę powstaje zupełnie od zera, zaś ogólnie założonym celem jest ubranie świata kolonii w jedynie takie dodatki, jakie realnie mają sens i uzasadnienie fabularne. Co również bardzo ciekawe, według słów Kaja to właśnie Reinhard Policze był jedną z osób, jakie usilnie starały się przekonać THQ Nordic do stworzenia remake'a. Po przesłuchaniu pierwszego podcastu jasno na pewno klarują się przynajmniej dwa fakty. Po pierwsze, na produkcję gry mają decyzyjny wpływ ludzie, którzy naprawdę są fanami pierwszej części Gothica. Po drugie, widać, że w tworzenie tego świata wkładają wiele serca. I przyznam, że bardzo się cieszę, dochodząc do takich właśnie wniosków. Skoro już jesteśmy przy pierwszym podcaście, to warto również wspomnieć o drugim. Już na samym jego wstępie twórcy, przechadzając się po starym obozie, komentują powstającą rzekomo scenę, na której, jak przyznają, dobrze by było usłyszeć występ in extremo, a wzmianka ta na pewno nie zostaje rzucona przypadkowo. W dalszej części dowiedzieć się możemy nieco więcej o wspomnianym w pierwszym podcaście wątku rozwoju różnych lokacji w kolonii, w tym przypadku zaś areny. Arena ma nabrać charakteru miejsca rozrywki, do którego mieszkańcy obozu przychodzą się zabawić i dookoła którego dziać ma się o wiele więcej niż dotychczas. Jest to jedna z wielu prób, jakie zostaną podjęte, by dodatkowo ożywić grę. Kolejną ciekawą informacją jest wyraźna uwaga Javiego Untori, czyli głównego projektanta, że gra ma nagradzać za eksplorację i nie prowadzić za rączkę. Niby żadna nowość i coś, czego wszyscy oczekujemy, ale łączy to z całym wyjaśnieniem procesu, w jaki powstaje gra, gdzie na każdym etapie weryfikuje się, czy coś, co właśnie zostało stworzone, jest dosłownie gothicowe lub nie gothicowe. Innymi słowy więc, twórcy naprawdę starają się nie oddalać od oryginału i możliwie wiernie odwzorowywać klimat, co powinno ucieszyć każdego konserwatywnego fana.
Ostatnią i z pewnością najważniejszą informacją w podcaście jest wiadomość o planowanej, mocnej rozbudowie zadań pobocznych, szczególnie po rozdziale 3, kiedy to gracz ma do dyspozycji właściwie jedynie wątek główny, co na pewno okaże się dobrą decyzją, skutkującą wzbogaceniem i zagęszczeniem całego świata kolonii. Podsumowując oba podcasty, chciałbym powiedzieć, że podoba mi się sposób, w jaki uchylają nieco rąbka tajemnicy nad tym, co się dzieje, i cieszę się słysząc zaangażowanie i ekscytację w głosie twórców, bo jeśli są fanami Gotika i podoba im się to, co powstaje, to szanse, że dostaniemy świetny i dopracowany tytuł, zdecydowanie rosną. Przejdźmy teraz do grafiki szkieletu maga, jaka pojawiła się 30 czerwca w sieci, przedstawiającej istotę znaną z podziemi wieży mgieł. Twórcy w publikowanym poście zadają pytanie do graczy: czy jesteście godni odnalezienia Chromanina? Jest to dość oczywiste nawiązanie do nieukończonego w oryginale zadania, polegającego na odnalezieniu 6 ksiąg, Chromaninów, obiecujących graczowi dostęp do jakiejś wielkiej mocy, jeśli uda mu się zdobyć każdą z nich. Wzmianka na ten temat, tak jak w przypadku Sceny i In Extremo we wcześniej omawianym podcaście, pozwala przypuszczać, że twórcy w remake'u planują dokończyć także i ten porzucony niegdyś wątek, a ja osobiście głęboko liczę, że to dopiero wierzchołek góry lodowej wątków, które chcą dokończyć lub przywrócić do życia. Portal Gothic Up zwraca też uwagę na kostur, jaki dzierży szkielet, zastanawiając się nad jego rolą. W końcu, jak wiadomo, przedmiot ten nie pojawiał się w oryginalnej grze. Kolejna postać, z jaką dzielą się twórcy, to Magnat Krug, opublikowany w sierpniu z okazji 20-lecia drugiej części Gotika. I tu muszę przyznać, że o ile czasem ciężko jest mi sobie tak do końca zwizualizować w świecie gry niektóre z prezentowanych przez twórców postaci, tak w tym przypadku dokładnie tak wyobrażam sobie odświeżonego Kruka. Mroczny, zagadkowy, ale w nowym wydaniu. Ciekaw jestem jeszcze tylko, czy uda się twórcom osadzić dookoła niego jakieś dodatkowe zadania i rozwinąć nieco bardziej jego wątek w pierwszej części. Jeśli już jesteśmy przy sierpniu, to koniecznie trzeba wspomnieć o naprawdę świetnym zwiastunie ze Starego Obozu, który oprócz tego, że pokazuje nam, jak wiele już teraz się dzieje w tym miejscu, dodaje też dość realnie odczuć klimat, jaki powinien panować w więzieniu takim jak Górnicza Dolina. Trzeba przyznać, że choć świat oryginalnego Gotika na swoje czasy był mroczny, niebezpieczny, brudny i niegościnny, to nie można nie zauważyć, że silnik Unreal Engine w Gothic Remake pozwala wynieść te cechy na zupełnie inny poziom immersji. Warto też zwrócić uwagę, że tak dobrze znany Stary Obóz stał się tym samym zupełnie nieznajomy, a to już jest coś, co może naprawdę cieszyć, bo osobiście niczego tak bardzo bym nie chciał od remake'a, jak właśnie możliwości odkrycia Gotika na nowo. W tym momencie materiału powinienem już przejść do zamkniętego pokazu gameplaya gry, jaki miał miejsce na Gamescomie. Jest jednak jeszcze jedno wydarzenie, które kwalifikuje się jako istotne i o którym na pewno warto powiedzieć kilka słów. Otóż 3 dni po premierze trailera ukazała się bardzo ciekawa petycja, której celem było, cytat, przykucie uwagi oraz przekonanie wybitnego polskiego filantropa, podróżnika i krytyka kulinarnego pana Roberta Makłowicza do użyczenia swojego głosu dla postaci kucharza Snafa. Autor zwraca się z prośbą do twórców i przyszłych wydawców o rozważenie takiego pomysłu i okazuje się, że zgadza się z nim cała rzesza fanów. Petycja zostaje podpisana przez ponad 6600 osób, a sprawa szybko zostaje nagłośniona. Osobiście uważam, że byłoby naprawdę rewelacyjnie móc usłyszeć w Gotiku pana Roberta. Ponieważ gra jeszcze nie wyszła, a co za tym idzie aktorzy dubbingowi nie zostali wybrani, myślę, że wciąż warto dorzucić do petycji swój głos, do czego was gorąco zachęcam, jeśli oczywiście jeszcze tego nie uczyniliście. Link znajdziecie w opisie. Tym sposobem docieramy już do ostatniego wydarzenia, o jakim opowiem w części pierwszej, czyli zamkniętego pokazu gameplaya, jaki miał miejsce na Gamescomie. Zaproszone redakcje, takie jak m.in. TechRadar czy GameStar, mogły zobaczyć 30-minutowy pokaz rozgrywki w tzw. wersji hands-off, czyli już nagranego materiału komentowanego na żywo przez twórców. Zaprezentowane demo w roli głównej osadzało Nyrasa, czyli nowicjusza z obozu bractwa, i pozwalało zobaczyć fragment początkowej rozgrywki od placu wymian aż do miejsca, z którego po raz pierwszy widać Stary Obóz.
Pokazano nowego Diego, zbudowane od zera lokacje startowe, a także dano ujrzeć w akcji system walki, opisywany później przez redakcję jako bliźniaczo podobny do oryginalnego. I można by naprawdę długo wymieniać wszystkie wrażenia, jakimi później dzieliły się w artykułach zaproszone wówczas osoby. Najważniejszy jednak okazał się fakt, że zaprezentowane demo zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez wszystkich uczestniczących w pokazie. Jednogłośnie prawie pisano o wyraźnie odczuwalnym duchu oryginału, o znajomych, ale nowych i w pewnym sensie onieśmielających lokacjach, o dbałości o szczegóły i żywionych co do tytułu nadziejach. W takim samym tonie wypowiadał się zresztą redaktor Karol Laska w serwisie Gry Online, który niecałe 2 tygodnie później również mógł opisać swoje wrażenia, gdy THQ umożliwiło także i jemu zobaczenie gameplaya. Gothic Remake, jaki został zaprezentowany, rokuje nadzwyczaj dobrze zarówno pod względem klimatu, świata gry, dbałości o detale czy samej spójności z oryginałem. Łącząc powyższe relacje z tym wszystkim, o czym mówiliśmy sobie wcześniej, czyli planach i pomysłach na kolonie, jakimi dzielili się deweloperzy, nie trudno nie zauważyć, że na naszych oczach powstaje marzenie większości fanów serii, a premiera remake'a może być nowym punktem zwrotnym w całej społeczności, który od nowa rozpali wielkie uczucie do tego klasyka. Tym sposobem omówiliśmy sobie w skrócie wszystkie warte uwagi informacje, jakie wydarzyły się od kwietnia do grudnia ubiegłego roku. Przejdźmy zatem do drugiej części. Witajcie w drugiej części, w której przeanalizujemy sobie najważniejsze informacje dotyczące Gothic Remake, jakie wydarzyły się w ciągu ostatnich miesięcy, zaczynając od grudnia. Serdecznie zapraszam. Pod koniec 2023 serwis Gry Online jak co zimę zorganizował plebiscyt na grę roku według głosowania czytelników. Oprócz tej kategorii pojawiło się jednak jeszcze kilka innych, jak na przykład top 100 najbardziej oczekiwanych tytułów 2024, czy najbardziej oczekiwane gry według platform na PC, PlayStation oraz Xboxa. Okazało się, że wszędzie zwyciężył Gothic Remake. Patrząc na ogólne zainteresowanie grą, na przykład na platformie Steam, gdzie społeczność oczekująca na tytuł liczy już dzisiaj 51 000 obserwujących, zaś sam oficjalny serwer na Discordzie skupia ich ponad 16 000, wyraźnie możemy zobaczyć, jak bardzo społeczność oczekuje remake'a. Dorzucając zaś do tego jeszcze wykres z platformy Steam Database, zaobserwować można, że to grono oczekujących stale się powiększa. Również w grudniu, pod koniec ubiegłego roku, światło dzienne ujrzała trzecia odsłona znajomego wszystkim podcastu. Tym razem jednak oprócz znanych z wcześniejszych odsłon prowadzących Kaja i Reinharda, pojawiła się jeszcze gościnnie 4 innych osób, które w mniejszym lub większym stopniu brały udział przy tworzeniu opublikowanego w sierpniu trailera oraz prezentowanego prasie dema gry. Opublikowany odcinek zaś dotyczył właśnie tych 2 tematów. Mogliśmy się dowiedzieć więc, że wszystko, co się wydarzyło podczas trailera, to były naturalne elementy życia starego obozu, które zostały tylko na potrzeby chwili dostosowane pod film i interakcje z bohaterem. Innymi słowy, tak właśnie ma wyglądać nowy, stary obóz, w którym dziać ma się o wiele więcej niż w pierwowzorze. Przy okazji potwierdzono, że każda z postaci będzie miała unikalną twarz, na tą chwilę zaś ma być ich około 600. O książce kucharskiej będę jeszcze wspominał, wydaje się jednak, że nie bez powodu powstaje, bowiem podczas podcastu można było usłyszeć o wielu różnych zupełnie nowych potrawach, jakie będą serwowane w kolonii, takich jak na przykład smażony stek ze ścierwojada Bartolo z sosem barbecue, paella z chrząszcza czy grillowany filet z węża błotnego. Autorzy dodają, że oprócz opcji samodzielnego przygotowania sobie takich potraw z przepisów, zamierzają wprowadzić jeszcze inne możliwości craftingu w grze. Nie wiemy, czy demo, jakie ukazało się prasie z Nyrasem w roli głównej, trafi do sieci, gdyż twórcy wyraźnie nie do końca byli z niego zadowoleni. Obiecują jednak, że za jakiś czas ogólnie jakiś gameplay dostaniemy, gdy tylko będą mieli pewność, że wszystko jest tak, jak być powinno. Na sam koniec zaś możemy usłyszeć kolejną nowinę z cyklu rozwijania ciekawych pomysłów i pozostałości po piraniach, a jest nią deklaracja wyraźnej rozbudowy wątku przyjaźni 4 bohaterów, czyli Gorna, Miltena, Lestera i Diego, która zaczęła się jeszcze w Gothic Der Comic, a której potencjał nie został ostatecznie w pełni wykorzystany. Niecały tydzień po podcaście ukazała się nowa grafika koncepcyjna Węża Błotnego. Co ciekawe, przedstawiony wąż wydaje się o wiele bardziej górować nad postacią niż jego starszy odpowiednik. Z samej grafiki ani opisu nie mogliśmy dowiedzieć się jednak wiele więcej, choć w ramach ciekawostki powiem, że powyższy obrazek
od razu przywiódł mi na myśl jeden z bardzo znanych artworków z DeviantArt, który możecie teraz zobaczyć. Ciekaw jestem, czy twórcy się nim w jakiś sposób zainspirowali. Tym samym dochodzimy do końca roku 2023. Przychodzi Sylwester i przechodzimy w 2024, a już od razu na jego początku możemy usłyszeć nieoficjalną informację o rzekomej książce kucharskiej, jaka ma zostać wydana do Gothic Remake. Okazuje się bowiem, że na Amazonie pojawiła się aukcja przedsprzedaży takiego dzieła, na łamach którego Tom Grimm jako Snuff zaprezentować ma 60 unikalnych przepisów pochodzących z najróżniejszych zakątków świata Gothic. Wyjaśnia nam to dość egzotyczne nazwy dań, o których wspominano w trzecim podcaście. Timur, what's your choice? I think my favorite one is Bartolo's roasted scavenger steak with barbecue sauce, and to drink I would like the Rice Lord's vodka. Okay. Rice Lord's vodka, alright. Sam Timur, community manager gry, na Discordzie potwierdził później, że książka jest oficjalna, jednak dodał też, że obecnie nie może nic więcej zdradzić. I choć jej premierę zapowiadano początkowo na 19 marca, to obecnie na wspomnianej aukcji widnieje już data 20 sierpnia, która też może okazać się nie być datą ostateczną. Poza tym, na tą chwilę nie wiadomo, czy książka dostępna będzie w innych językach niż niemiecki. Końcem stycznia i lutego twórcy zdecydowali się opublikować 2 kolejne grafiki przedstawiające nowe ogniste istoty, jakie zagoszczą w grze. Pierwsza z nich przedstawia jaszczura, którego język stanowić będzie składnik Ulumulu i który, jak słusznie zresztą zauważa portal Gry Online, zdecydowanie bardziej przypomina z wyglądu smoka. Druga z kolei prezentuje nowego odźwiernego nekromanty Xardasa, a mianowicie ognistego demona. Z oficjalnego Discorda możemy się dowiedzieć, że ów demon ma pojawić się jeszcze w jakichś 2 innych wersjach. Jeśli dawno nie zaglądaliście do oficjalnego sklepu THQ Nordic, to być może zainteresuje Was fakt, że pojawiły się tam 2 nowe przedmioty związane z Gothic Remake. Pierwszym jest charakterystyczny brelok ze stopu cynkowego, który będzie dostępny w sprzedaży od 30 maja, drugim zaś wyprodukowana z tego samego materiału klamra na pasek, dostępna od 30 czerwca. Osobiście mam nadzieję, że to nie wszystkie gadżety, jakie się pojawią i ciągle liczę na to, że pomysły, które fani podesłali rok temu, takie jak figurki, naszyjniki, pluszowy śniący czy gotikowe klocki Lego, wciąż mają szansę powstać. 2 marca ukazało się specjalne wydanie CD Action w całości poświęcone serii Gothic z osobnym działem dedykowanym powstającemu remake'owi. Większość z Was zapewne może kojarzyć z tamtego okresu głównie kilka nowych grafik, jakie za pośrednictwem tego właśnie numeru pojawiły się w sieci, a najbardziej znaną była oczywiście ta przedstawiająca nowego Gomeza. A trzeba przyznać, że prezentuje się on na niej naprawdę świetnie. Każdy, kto zakupił pismo, mógł też po raz pierwszy ujrzeć postać Goblina w nieco bardziej naturalnej scenerii, ukazującej nam zresztą, jak mocno artwork może różnić się od rzeczywistości. Najciekawszy jednak okazał się tam dość obfity w zakulisowe ciekawostki artykuł. Artykuł, którego autorem jest wspomniany już w tym filmie redaktor Karol Laska, który miał możliwość zobaczyć ten sam gameplay gry, jaki pojawił się na Gamescomie, a także mógł porozmawiać o nim bezpośrednio z Reinhardem Policze. Co ciekawe, również i on odniósł wyraźne wrażenie, że dyrektor projektu naprawdę jest fanem starego Gotika, przykładającym uwagę do wielu drobnych detali i pozostającym w zgodzie z oryginalnym duchem gry. Ma to najwyraźniej znaczne przełożenie także i na całą ekipę, bo jak pisze Karol, każdy kluczowy piątego studia zrekrutował do swoich szeregów ex-członków Piranha Bytes, którzy pracowali ponad 20 lat temu nad pierwszym czy drugim Gotikiem. Sam Reinhard natomiast stawiał swoje pierwsze kroki jeszcze w Jowood, czyli wydawcy trzeciego Gotika, w czasie zaś gdy owa gra powstawała, współtworzył nawet modyfikację działającą na silniku z 2 pierwszych części. Studio zresztą też absolutnie nie składa się z przypadkowo dobranych osób, bo już w podcastach mogliśmy usłyszeć, że tak naprawdę większość zatrudnionych tam ludzi bardzo dobrze zna tytuł, a często też wciąż się nim fascynuje. Wśród 50 etatowych pracowników znajduje się w drużynie nawet nasz rodak, który współtworzył Kroniki Myrtany. Tym bardziej cieszą więc wszelkie wzmianki i nowinki z procesu ulepszania całego świata kolonii, jak chociażby ta, że studio zamierza postawić na bardziej namacalne relacje między obozami. Dołączając więc do szkodników, będziemy przykładowo zobligowani dokonać rabunku konwoju należącego do starego obozu.
Te wszystkie informacje zaś sprawiają, że naprawdę ciężko nie wierzyć i nie oczekiwać tego tytułu, gdyż wiele znaków na niebie i ziemi wyraźnie wskazuje, że nadchodzi wielka chwila dla fanów serii, a parafrazując słowa Karola z końca artykułu, jeśli nie uda się wskrzesić Gotika Alchemy, to raczej nikomu innemu też się to nie uda. Polecam wam zresztą przeczytać cały magazyn, bo oprócz ciekawego artykułu o remake'u, znaleźć można w nim sporo innej publicystyki, wywiadów i wielu około tematycznych treści, które są naprawdę interesujące. Link do sklepu CD Action, z którego wciąż można magazyn zakupić, zostawię wam w opisie. Na koniec sprawdźmy sobie jeszcze nową okładkę, jaką dostał remake. Już na pierwszy rzut oka widać, że twórcom zależało na stylistycznym podobieństwie do oryginału, niemniej jednak szkoda, że dość wyraźnie zatracił się tu mroczny duch starego Gotika. Okładka bardziej przypomina grafikę, jaka mogłaby zdobić pudełko jakiejś baśniowej gry fantasy, niż klimatycznego, ciężkiego tytułu RPG, który nie pieści się z graczem. Być może przez to, że studio celebrowało niedawne 23 urodziny Gotika z pustymi rękami, powstała presja, aby coś społeczności pokazać i padło akurat na, mam nadzieję, jeszcze nieostateczną wersję okładki. Pomijając jednak kwestię kompozycji, obrazek zdradza nam jeszcze kilka szczegółów, takich jak chociażby wygląd orków, którym raczej dość blisko do Uruk-hai z Władcy Pierścieni. Posiadają nawet proporcje z odciśniętą ręką, co jeszcze bardziej przywodzi na myśl ten film, aczkolwiek też na pewno warto jeszcze się wstrzymać z oceną do czasu, aż nie zobaczymy ich w pełnym świetle. Przechodząc do pierwszoplanowej czwórki bohaterów, ciężko nie zauważyć, że Gorn stracił praktycznie całą charakterystyczną dla siebie muskulaturę. Co prawda w części pierwszej jego osoba nie sprawiała wrażenia szczególnie potężnej, jednak myślę, że nie tylko ja patrzę na postać Gorna przez pryzmat Gothic der Comic czy promujących niegdyś grę obrazków, w których był on zauważalnie większy. Tworzyło to zupełnie inny klimat chociażby wspomnianego komiksu i o ile byłbym w stanie zrozumieć, że oryginalny Gothic z jakiegoś na przykład technicznego powodu nie zaimplementował Gorna w takiej wersji, tak uważam, że naprawdę szkoda byłoby, gdyby chcący naprawić i poruszyć tak wiele nieukończonych wątków z przeszłości twórcy z Alchemy postanowili zostawić nam takiego właśnie wychudzonego Gorna. Pozostali bohaterowie wydają się być całkiem udanym odzwierciedleniem swoich oryginalnych postaci, choć muszę przyznać, że Milten obecnie przywodzi mi na myśl bardziej jakiegoś młodego czarodzieja z Hogwarts Legacy niż dostojnego maga ognia. Zastanawiam się też, gdzie się podziały charakterystyczne tatuaże na twarzy Lestera. Generalnie rzecz biorąc, sądzę jednak, że tak samo jak w przypadku orków, również i tu warto jeszcze poczekać na bardziej szczegółowe grafiki. Dopiero przyglądając się bohaterom z bliska, łatwiej będzie można ocenić wszystkie zmiany, jakie w nich zaszły. Szukając informacji o powstającym remake'u, widziałem, że gdzieniegdzie pojawiały się wzmianki o możliwej w drugiej połowie 2024 roku premierze, choć trzeba podkreślić, że były to raczej domysły niż oficjalne komunikaty. Na łamach CD Action Policze zapytane o stan prac przyznaje, że gonią go terminy, do połowy lutego zaś według harmonogramu miały zostać zrealizowane co ważniejsze partie gry. Przygotowanie remake'a w ekipie, liczącej tak naprawdę niewiele więcej członków niż studio Piranha Bytes, z pewnością nie należy do łatwych zadań, dlatego myślę, że warto jednak uzbroić się w cierpliwość i dać twórcom potrzebny im czas, nawet gdybyśmy mieli nieco dłużej czekać. Ostatecznie bowiem nikt z nas nie chce kolejnego, niedopracowanego Gotika 3, choć w dzisiejszych czasach można by było go z pewnością łatać kolejnymi patchami niczym Cyberpunka. Warto pamiętać, że jeśli tytuł okaże się być sukcesem, powstanie wówczas spora szansa na zgodę THQ Nordic w kwestii przygotowania remake'a kolejnej części, a tego też przecież wszyscy na pewno chcemy, dlatego myślę, że najlepsze co można zrobić to dać twórcom wsparcie i potrzebny im czas. Dzięki serdeczne za uwagę, jeśli materiał wam się przydał, podobał czy oszczędził wam czas na robieniu własnego researchu, zostawcie kciuk w górę i zasubskrybujcie kanał. Dajcie też znać, co wy sądzicie o nadchodzącym tytule. Zapraszam was też do siebie po więcej materiałów dotyczących Gotika. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach.